Owocowe środy, czwartki, piątki i inne takie tego typu bzdury nigdy nie integrowały ludzi. Wydaje mi się, że to ich zachęci, żeby przyszli do biura, prawda? Lepsze są owocki, które są, niż owocki, których nie ma. Zespół spotyka się razem i szlifują swoje umiejętności. Będzie to coś, co po prostu zamiast wam pomóc, będzie wam bardziej przeszkadzać. Ktoś może powiedzieć, że to jest marnowanie czasu robienie czegoś takiego w godzinach pracy. Jeżeli mamy faktycznie nudne projekty, to co możemy z nimi zrobić, żeby one stały się projektami, które są dla nas super fajne, które są rozwijające? Dobra, okej, to jeszcze raz. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Słuchaj, Paweł, chciałbym, żeby trochę nasz dział się tak bardziej zintegrował, żeby ludzie zaczęli chętniej przychodzić do biura, więc wpadłem na taki pomysł, że zrobimy owocowe środy, jak w dawnych czasach, czyli w środę po prostu będą darmowe owoce dla pracowników. Wydaje mi się, że to ich zachęci, żeby przyszli do biura, prawda? Tak, chciałbyś. Owocowe środy, czwartki, piątki i inne takie tego typu bzdury nigdy nie integrowały ludzi i nie motywowały ludzi i nigdy ich też nie zintegrują. I dzisiejszy odcinek sobie o tym porozmawiamy, jak dobrze przede wszystkim skutecznie integrować ludzi. Bo wiecie, to fajnie wygląda w HR-ach, nie? Fajnie wygląda w kadrach, korporacji, ale takiej korporacji, takiej fest korporacji, gdzie nie mamy ludzi, mamy zasoby, mamy Excele i patrzymy właśnie przez pryzmat Exceli, to taka sytuacja, że dajmy tutaj ludziom, nie wiem, owocki w owoczowy czwartek na przykład, to będą szczęśliwi i wtedy ludzie mówią, że dobra, fajne te owocki, no bo wiadomo, jak się wyśle im ankietę później, czy były fajne, czy nie były fajne, to wiadomo, lepsze są owocki, które są, niż owocki, których nie ma, tak? Czyli jeżeli pytamy, czy były fajne owocki, które dostaliście, no tak, były, więc wiadomo, Excel super się zgadza, wszyscy są szczęśliwi, ale później jak się zobaczy na wskaźniki zadowolenia ludzi ogólnie z pracy, czyli na przykład tak jak my korzystamy z ENPS-a, czyli na ile nasi ludzie by polecili pracę z nami i właściwie ze sobą, tej naszej organizacji, no to przy takich owocowych czwartkach to po prostu nie zadziała, bo to ludzi nie integruje. Ludzie będą uciekać, odchodzić, będzie to coś, co po prostu zamiast wam pomóc, będzie wam bardziej przeszkadzać. To jest ważne, żeby pamiętać o tym, że pewne rzeczy to są takie podstawy, które powinny być, muszą być, kawa, właśnie jakieś ewentualnie napoje, owoce, różne tego typu kwestie. Fajnie to mieć i to jest coś, co na pewno powoduje, że przyjemniej się pracuje, ale to nie jest podstawa, nie jest to kluczowe, nie jest to najważniejsze, nie możemy stwierdzić, że właśnie zrobimy coś takiego i będzie problem z głowy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób teraz, kiedy większość z nas pracuje zdalnie, w jaki sposób możemy zaangażować naszych ludzi do tego, żeby pracowali razem, nie tylko nad projektami, trochę bardziej się integrowali i porozmawiamy o tym, co my robiliśmy, w jaki sposób nam w naszych zespołach się to udawało, co działa. Może podsuniemy wam jakieś fajne pomysły. Paweł, jak to wygląda w twoim zespole Sirius? Tak, więc zacznijmy od tego, że z taką pracą zdalną i integracją zespołu, to jest trochę jak z event stormingiem, o którym mówiłem w 9 odcinku, że tak jak mówi sam twórca Alberto Brandolini, najlepszy event storming zdalny, ponieważ jeżeli pracujemy zdalnie, jesteśmy rozproszeni, to najlepszy event storming, jakby narzędzie, które wspomaga zdalny event storming, to jest bilet na samolot i po prostu trzeba ludzi zebrać w jednym miejscu. I tak samo jeżeli chodzi o właśnie zintegrowanie tych zespołów, to trzeba zespół zebrać w jednym miejscu od czasu do czasu, ale nie zupełnie, żeby zebrać go po to, żeby się pobawić. To też jest fajne, miłe i ważne, ponieważ jeżeli na przykład robimy coś, to są nawet badania, które pokazują, że trzeba po prostu się skupić na tym, żeby świętować i celebrować rzeczy, które się udają. Tylko nie idźmy w paranoję, że jeżeli jest źle i nic nie idzie, to że będziemy świętować porażki. Więc ważne jest to, żeby tych ludzi od czasu do czasu po prostu zebrać ich w jednym miejscu, czy to w biurze, czy może gdzieś poza biurem, po prostu wybrać się na jakiś taki wypad i ważne jest to, co tam będziecie robić i po co. Także my na przykład, dosłownie teraz, kiedy to nagrywamy, dokładnie za parę dni się zbieramy wszyscy po to, żeby zrobić sobie takie duże retro
taką dużą retrospekcję tego, jak my pracujemy. Nazwaliśmy to sobie Way of Working i chcemy sobie przeanalizować wszystkie nasze projekty, to jak do nich podchodzimy, to w jaki sposób pracujemy, gdzie mamy problemy, w jaki sposób chcemy te problemy rozwiązać i co chcemy z tym zrobić. Jakby jaki ma ten świat nasz obecny versus to, co gdzieś tam byśmy chcieli robić. I to jest jedna z takich rzeczy, którą można zdecydowanie robić i nawet warto robić. Jeżeli pracujecie z zespołem dłużej, to warto się zatrzymać też na chwilę i zobaczyć, czy to, w jaki sposób wy pracujecie, to jest ok, czy może gdzieś tu jest coś wartego poprawienia, czy może jednak nie zupełnie. Także to jest jeden z takich eventów, które zdecydowanie warto robić i to dużo bardziej zintegruje ludzi, ponieważ taka żywa dyskusja na temat tego, w jaki sposób pracujecie, to jak chcecie pracować, ma realny wpływ na to, jak ta wasza praca wygląda, jaką macie kulturę, jaką macie atmosferę, jak ten zespół funkcjonuje. No przede wszystkim dochodzi do czegoś razem. Jest to zdecydowanie ważniejsze, aby skupić się na czymś takim, co można razem zrobić, niż tym, że można się tutaj przez chwilę pobawić, czy zjeść sobie po jabłku, czy po gruszce i co, i nic. Tak, Paweł, tutaj się odniosłeś do tej rzeczy, która moim zdaniem jest kluczowa, czyli wiadomo, czasem robimy jakieś tak zwane imprezy integracyjne, czyli że spotykamy się i czegoś tam się napijemy, czy pogramy w kręgle, czy coś innego zrobimy. I to jest fajne, ale nie wszyscy są chętni do czegoś takiego, zwłaszcza jeżeli to jest impreza, to jest wieczorem, jakiś jeszcze, nie wiem, jakieś piwo, czy alkohol, czy tego typu kwestie. Nie wszystkich to bawi, niektórzy, wiadomo, są rodzicami, czy mają jakieś inne obowiązki, czy po prostu nie lubią spędzać w ten sposób czasu, więc to jest coś, co już z definicji wyklucza niektóre osoby, które nie będą tym zainteresowane. W związku z tym musimy szukać takich sposobów, żeby zebrać zespół, żeby coś razem zrobili, coś produktywnego, coś wartościowego. Jeszcze ważne, żeby to było w godzinach pracy, czyli tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na zużycie tego czasu wieczorem, żeby też brali w tym udział. Ale żeby z drugiej strony to nie był projekt, nie była to praca codzienna, tylko żeby to było coś wartościowego. Jedną z takich inicjatyw, które u nas stosujemy w niektórych zespołach, to jest coś, co się nazywa Coding Dojo. To jest bardzo szeroki zakres rodzajów wydarzeń. Damy wam linka do różnych zasobów internetowych na ten temat. Natomiast główny cel tego, co się nazywa Coding Dojo, to jest to, że zespół spotyka się razem i szlifują swoje umiejętności deweloperskie. Może nie tyle deweloperskie, co umiejętności rozwiązywania problemów. To jest lepsze sformułowanie. Czyli cały zespół się spotyka, deweloperzy, testerzy, kto tam jeszcze jest w zespole i nie pracują nad projektem jakimś biznesowym, związanym z tymi zadaniami, które teraz mają w sprincie chociażby, tylko mają jakieś zagadnienie programistyczne, jakiś problem do rozwiązania, czy zrobienie jakiegoś proof of concept wyimaginowanego projektu. I pracują razem, eksperymentując, czyli używają jakiegoś języka programowania, którego nie używali do tej pory. Albo używają jakiejś techniki, której teraz do tej pory nie robili, czyli na przykład, mob programming. Albo bardzo intensywnie pracują w parach, typu na przykład tester z deweloperem, uczą się po prostu od siebie. A wszyscy inni patrzą i to obserwują. Więc testują różne techniki, jednocześnie pracując w środowisku, które nie jest obciążone chociażby deadline'em, czy tym, że to jest coś ważnego biznesowo, czy to, że jest to gdzieś tam powiązane z jakimś legacy kodem, którego nikt nie lubi. Czyli jest to rozwiązywanie jakiegoś problemu programistycznego, jakieś łamigłówki, zagadki, czasami w totalnym oderwaniu. I to jest dla osób, zwłaszcza które się pasjonują tym naszym zawodem, to jest fajna możliwość z jednej strony poznania siebie, z drugiej strony integracji zespołowej, bo osiągamy jakiś cel, który jest poza codzienną pracą, ale z drugiej strony jest też ten element uczenia się. Uczymy się albo nowego języka programowania, albo nowego sposobu pracy. I to jest często bardzo integrujące, bardzo satysfakcjonujące. Ludzie sobie chwalą, bo się wtedy też poznają lepiej, mają taką trochę odskocznię w tej swojej codziennej pracy. Mówisz, żeby to było coś, co nie jest do końca projektem, ale tu się totalnie nie zgodzę, bo właśnie o to chodzi, żeby ludzie robili fajne projekty i robili je razem. Taka sytuacja, kiedy macie w zespole kilka aplikacji lub ciągniecie kilka projektów naraz i tak naprawdę każdy sobie skrobie i tak naprawdę każdy robi coś innego, nawet nie ma punktów styków razem, to też nie jest coś fajnego dla zespołu, bo to
w takiej sytuacji ludzie się po prostu rozjeżdżają. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i którą chcemy, żeby wybrzmiała w tym odcinku, to to, że jeżeli macie projekty, które są głupie, które są nudne, które są nierozwijające, to jest sytuacja, która po prostu ludzi wypali. O wypaleniu już mówiliśmy dość sporo i w ostatnim shorcie, i w wywiadzie z Olą Kunysz. To jest sytuacja, która po prostu doprowadzi ludzi do bardzo złego stanu, kiedy będą robić rzeczy nudne, które będą robić rzeczy niefajne, kiedy będą robić rzeczy, które są wbrew samym sobie, powiedzmy to tak. Czyli jeżeli ktoś wam projekty narzuca albo nie pozwala wam mieć wpływu na to, jak ten projekt działa, funkcjonuje i co wy macie robić, no to jest źle. I tak naprawdę waszą rolą jako liderów jest przede wszystkim zaanalizowanie tego, dobra, jak wyglądają te projekty. Jeżeli mamy faktycznie nudne projekty, to co możemy z nimi zrobić, żeby one stały się projektami, które są dla nas super fajne, które są rozwijające. I tutaj kłania się job crafting, ponieważ jak pamiętacie, że z tej definicji job craftingu, tam była taka historia człowieka, który nawet jakby fan i rozwój znalazł w pracy, gdzie jedyne co miał robić, to wciskać guzik i wsypywać jakiś tam proszek do mydła przez 8 godzin. Więc zdecydowanie w waszych projektach zakładam, że jeżeli jesteście w branży IT, to macie projekty, które są ciekawe, stanowią jakieś wyzwanie i możecie to zdecydowanie lepiej opakować niż w sytuacji, kiedy ludzie po prostu się skarżą, że mają nudną robotę, albo od was odchodzą, albo się po prostu wypalają na takich projektach. Zgadzam się z tym, co mówisz, chociaż jak mówiłem, żeby to nie było związane z projektami, to miałem na myśli takimi właśnie codziennymi zadaniami, taskami, jakimś tam supportem, bo wiadomo, że oczywiście to, co robimy w trakcie Coding Dojo, no to są jakieś projekty, ale z tego, co obserwuję, no one najwięcej przyjemności przynoszą, jeżeli to jest coś całkowicie oderwanego od tej rzeczywistości codziennej. Oczywiście zdarza się, że to, czego się nauczyliśmy, to przenosimy do naszych codziennych projektów, ale jednak jest to takie trochę odświeżające, powiedzmy. Dobrze, ale czasami zdarza się tak, że chcemy zrobić jakąś taką, powiedzmy, imprezę, coś świętować. My mieliśmy taką sytuację, że otworzyliśmy nowe biuro, no i chcieliśmy oczywiście to uczcić i naszym celem było to, żeby pokazać ludziom, że jest fajne biuro, że mogą do niego przychodzić, jeżeli chcą, oczywiście nie muszą, nie mamy takiej polityki, ale że mają taką możliwość z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby się ludzie poznali, bo wiele osób, których zatrudniliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat, nigdy na oczy się w życiu nie widzieli po prostu. Ale wiedzieliśmy, że jeżeli zrobimy coś takiego, no dobra, słuchajcie, to mamy imprezę, nowe biuro, tutaj przychodźcie na, nie wiem, 18, będzie piwo, pizza i sobie tam pogadajcie. No to raczej nie wypali. Właśnie tak jak wspomnieliśmy, te osoby, które no nie mogą sobie pozwolić, to jest naturalne, albo nie za bardzo chcą, no po prostu nie przyjdą i nie będą w to zaangażowane. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy moim zdaniem coś, co było bardzo fajne i spotkało się z ogromnym entuzjazmem. To zrobiliśmy specjalny dzień, cały dzień od rana, który nie był imprezą jako taką. Spotkaliśmy się w biurze i no, mieliśmy oczywiście takie typowe, jak na takiej imprezie, jakieś tam przemówienia menedżerów, osób odpowiedzialnych za projekt, żeby to jakoś zainaugurować, ale mieliśmy również na przykład prezentację zespołów. Każdy zespół się zaprezentował, kto tam jest, co robi, takie parę słów, żeby to nie było zbyt rozwlekłe ani nudne, żeby ludzie po prostu trochę przynajmniej zrozumieli, co ci koledzy i koleżanki robią. Potem mieliśmy taką sesję Lightning Talków, gdzie różne osoby z zespołów przygotowały prezentacje na tematy, które ich interesują. Mieliśmy też specjalnego gościa, Mariusza Gila z Better Software Design, damy wam linka, który zrobił nam taką specjalną prezentację, więc to był taka powiedzmy mini konferencja firmowa. Mieliśmy również czas na spotkania zespołowe, zespoły się pointegrowały w swoim gronie, team liderzy przygotowali jakieś tam specjalne aktywności. Mieliśmy oczywiście masę różnych atrakcji, jakieś jedzenie, catering, tego typu rzeczy. No a potem wieczorem była już typowa impreza. Ten, kto chciał, ten został. Mieliśmy różne gry, zabawy, atrakcje, oczywiście picie, jedzenie. Ale jakby ta impreza to nie była to najważniejsza część. To nie było tak, że tylko impreza. W związku z tym ci, co chcieli się czegoś nauczyć, dowiedzieć, to przyszli na pierwszą część. Ci, co chcieli poimprezować i z osobami, z którymi dawno się nie widzieli, trochę wypić, pośmiać się, też mogli to zrobić. Każdy miał coś dla siebie i było to zupełnie niewymuszone. To była fajna rzecz, więc jeżeli myślicie o zrobieniu po prostu imprezy integracyjnej, no to moim zdaniem można to zrobić lepiej.
I te wspólne aktywności są bardzo istotne. Jedną też z takich flagowych, można powiedzieć, przykładów takich integracji, które mogą być bardziej praktyczne i też pomóc właśnie ludziom się zintegrować, ale też oderwać się od codziennych projektów, ponieważ to też jest dobre, kiedy na przykład ludzie się zasiedzieli w projektach albo chcieliby trochę wytchnienia i chcieliby zrobić coś fajnego, albo na przykład nie mają przestrzeni, bo jednak terminy są napięte, roadmapa napięta i trzeba po prostu dowieść to, co trzeba dowieść, to takim świetnym eventem może być hackathon, czy to wasz wewnętrzny, czy to organizacyjny, a może nawet, żeby się zgadać i dołączyć do hackathonu organizowanego przez firmy po prostu na zewnątrz. Taki hackathon jest świetnym pomysłem właśnie też na to, żeby ludzie się poznali, żeby się sprawdzili w takich dzikich warunkach, bo często jest tak, kiedy wiecie, mamy sprinty, mamy te nasze 2 tygodnie, czy tam tydzień na to, żeby dowieść jakąś wartość, to ten czas zgodnie z prawem Parkinsona, które mówi, że poświęcimy na coś tyle czasu, ile go mamy, czyli jeżeli mamy na coś 2 tygodnie, to zajmie nam ta dana robota 2 tygodnie, jak mamy na to tydzień, to zajmie tydzień, a w przypadku hackathonu często to są 24 godziny i mamy okazję się sprawdzić w boju w takie 24 godziny i zobaczyć, czy realnie jesteśmy w stanie dowieść coś szybko. Czy to, że u nas na przykład się dłużą niektóre procesy, to jest normalne, czy może na przykład się okazać, że kiedy się obecnie cały taki deweloperski bullshit, bym powiedział, kiedy to ludzie myślą sobie, że jakby taka tendencja deweloperów, że my musimy zrobić wszystko najlepiej jak się da, a czasem może trzeba zrobić wystarczająco dobrze i żeby po prostu wartość dowieść. Dlatego taki hackathon, poza tym, że otwiera ludziom oczy na to, w jaki sposób funkcjonują, co mogą robić, jak wygląda ten proces, to przede wszystkim daje ludziom się zmierzyć z problemem. Najfajniej, kiedy jest to hackathon jeszcze tematyczny, kiedy na przykład bierzecie sobie jakiś temat, który jest związany na przykład z waszą organizacją, może jakiś problem, który aktualnie jest do rozwiązania, i wtedy razem z zespołem po prostu siadacie, żeby rozwalić konkretnie ten problem. Kiedy macie ludzi, którzy mają swoje umiejętności, bo wtedy też można na przykład zespoły wymieszać, na przykład znaleźć kogoś, kto ogarnia infrastrukturę, kogoś, kto ogarnia jakiś frontend. Nawet jeżeli te osoby nie robią tego na co dzień, ale po to, żeby po prostu się świetnie bawić, zobaczyć, co się da zrobić, oderwać się z jednej strony od projektów, ale z drugiej strony właśnie zrobić coś fajnego. I takie hackathony też mają często taką wartość, że kiedy powstaje na nich coś ciekawego, powstają na nich ciekawe rozwiązania, wtedy bardzo często można je po prostu dalej kontynuować, wdrożyć, i wtedy nie ma jakby fajniejszej tak naprawdę integracji zespołu, kiedy zrobią coś, co się przyda w firmie, przyniesie korzyści, później się na tym pracuje, rozwija i ten fan tak naprawdę z jednodniowego eventu przyciąga się po prostu na pracę, nad rozwój nad takim projektem. A jeżeli chcecie zainwestować trochę mniej czasu, to jeszcze jest kilka pomysłów, które u nas działają. To na przykład jest raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie godzina planszówek online. Damy linka do fajnej platformy, z której akurat my korzystamy. Albo chociażby spotkania tak zwane u nas w jednym zespole, to się nazywa fika. To są takie skandynawska nazwa takich spotkań, gdzie przy kawie i czymś do jedzenia po prostu rozmawiamy o wszystkim, o czym chcemy. I ktoś może powiedzieć, że to jest marnowanie czasu robienie czegoś takiego w godzinach pracy, kiedy powinniśmy pracować, ale jednak to jest inwestycja, która się zwraca, bo ludzie wtedy się lepiej poznają, integrują, nawiązują te relacje. To buduje zaufanie pomiędzy członkami zespołu i buduje bezpieczeństwo psychologiczne, bo trochę więcej się o sobie dowiedzą, zobaczą, że te inne osoby to nie są tylko awatary na Teamsach czy na Slacku, ale że to są prawdziwe osoby, które mają swoje życie, mają swoje pasy, zainteresowania. To jest coś bardzo ważnego, więc inwestycja, która na pewno się opłaca. Także podsumowując, dbajcie o to, żeby wasi ludzie mieli możliwość do tego, żeby się zintegrować, ale robiąc razem fajne rzeczy. Żeby nie pakować w nich jakichś owocowych czwartków, których tak naprawdę nie chcą, które nic im nie dają, czy próbować ich uszczęśliwić benefitami, których tak naprawdę nie potrzebują i w żaden sposób ich nie zintegrują. Zapewnijcie im to, żeby mieli okazję lepiej się poznać, żeby mieli okazję razem wspólnie zrobić coś ciekawego, zrobić coś przydatnego i po prostu razem popracować. A od czasu do czasu też pamiętajcie o tym, żeby po prostu zebrać tych ludzi na wspólną imprezę, żeby mieli okazję się wybawić,
dorzućcie do tego jeszcze rzeczy takie, które też no, są okej dla swojego zespołu. Jeżeli w zespole macie ludzi, którzy nie lubią się bawić, ale na przykład lubią rozwiązywać problemy, to zróbcie taką imprezę, gdzie będziecie rozwiązywać problemy. Po prostu bawcie się w taki sposób, żeby zespół razem mógł działać. Kiedy zespół razem działa, wtedy wszyscy wygrywają. Zapraszamy Was do zapisania się do naszego newslettera. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dla Was przygotowujemy, subskrybujcie nas na YouTubie, na LinkedInie, na Instagramie ostatnio się pojawiamy częściej. No i oczywiście jesteśmy dla Was w każdy wtorek o godzinie 8 rano. Do zobaczenia i usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!